Priest Simulator Vampire Show. Gra ukazała się na Steam 6 października 2022 i jest jak na razie we wczesnym dostępie. Producentem jest Asmodee. Grę można kupić na Steam za 91,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od około 30 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta humorystyczna gierka mnie jakkolwiek zaciekawiła? Czy przysiągnięta polskim humorem, memami i nawiązaniami wykręciła mi wnętrzności z zażenowania? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Gry, której zapowiedzi pamiętam od samego początku i mocno mnie zainteresowała ze względu na satyryczny humor i głupkowatość. Trochę musiałem na ten tytuł czekać, aż w końcu ujawnił się, długo go nie kupowałem, aż zakupiłem, wziąłem się za niego i go ukończyłem. O czym w ogóle jest ta gra? Priest Simulator Vampire Show to gra, która opowiada o wampirze Orloku, który chce być najsławniejszy i najpotężniejszy w piekle poprzez zdobywanie fanów. W jaki sposób? Mordowaniu, pokazywaniu jaki jest zajebisty i potężny i co tam jeszcze robią influencerzy. Pewnie też mówieniu jak inni mają żyć. Przypadkiem po wejściu do windy lądujemy przy kościele, gdzie zgromadziła się grupa mieszkańców i ksiądz, który nazywa się Torpedo. Mieszkańcy chcą, by przeprowadził na wampirze egzorcyzm, ale jak się okazało jest on do dupy egzorcystą i egzorcyzmował nam rękawiczkę, w efekcie czego straciliśmy wampirze moce. Sam początek i już jest absurdalnie, co nie? Ale spokojnie, bo tego jest więcej. Każą nam wejść do kościoła, posprzątać tam, rozwiesić krzyże i parę innych rzeczy, a w efekcie stajemy się nawet księdzem tego kościoła. Jaki jest w ogóle cel tej gry? Głoszenie Słowa Bożego. W ich stylu. Ulepszanie kościoła, przeprowadzenie egzorcyzmów, przeganianie satanistów i powrót do piekła oczywiście. Jednakże wszystko staje się dość skomplikowane z różnych powodów, o których nie będę mówił, bo nie chcę spoilerować za dużo. Kwestia tego, że celem Orloka jest powrót do piekła, ale wiele rzeczy po drodze nie idzie zgodnie z planem, przez co robimy po prostu swoje jako ksiądz i dzięki temu zdobywamy zwolenników, nowe bronie, ulepszenia i przede wszystkim sławę, bo nasz wampir uwielbia być uwielbiany. Do dyspozycji jeśli chodzi o bronię, mamy skromny arsenał jak strzelba na ręce, krzyż do odstraszania przeciwników, kij baseballowy i tym podobne. Mamy do dyspozycji też umiejętności? Nie wiem, czy tak to mogę nazwać, bo jedna z nich to mopowanie ściany, by usunąć graffiti. Prócz tego mamy też werbowanie innych wierzących, by pomagali nam w walce. Chociaż to jest trochę popsute według mnie, bo wystarczy, że raz z kimś zawalczą i trzeba ich werbować ponownie, zamiast ustawić ich tak, że walczą z nami aż do momentu, kiedy ich odwołamy lub kiedy zginą. Mamy swobodę w chodzeniu po mapie, ale nie jest ona jakaś szczególnie duża, więc albo możemy sobie pieszo zwiedzać, albo wsiąść do malucha, czy też Fiata 126P, który jest niemiłosiernie zbugowany. Wystarczył lekki drift, bym dachował, przez co resztę drogi musiałem pokonywać z buta lub którąś ze stron wjechałem na górkę i czasem był ten sam efekt co z driftem, więc auto bardziej mnie wkurzało niż pomagało w podróżach. Dużym plusem są postacie i teksty, które świecą jasnym blaskiem humoru, który jest bliski Polakom. Jest wiele nawiązań do polskiej kultury, jak na przykład kiedy bohaterowie się zwierzają patrząc w kamerę, to jest to żywcem wzięte z paru dokumentów, które rodacy uwielbiają. Mamy też chociażby bohatera Kremówę, który jest nawiązaniem do jedynego Polaka, który został papieżem, czyli Karola Wojtyły, znanego jako Jan Paweł II. Momentami oczywiście czułem zażenowanie, bo humor bywał tu może na siłę wymyślany, tak mi się zdaje, ale ogólnie bardzo często się tu śmiałem, bo jest to bardzo durny humor, czyli idealny dla mnie. Jeśli chodzi o walki w tej grze, bo jak powiedziałem mamy skromny arsenał broni, jednakże można tu w różny sposób pokonywać naszych wrogów. Jak mówiłem mamy chociaż kij baseballowy albo młotek, który pozwala nam na wrogów przyklejać bomby, które wybuchają po chwili. Mamy też rękawicę, dzięki której możemy podnosić przedmioty i rzucać nimi w naszych przeciwników. Co do naszych wrogów to cóż, nie są jacyś szczególnie niebezpieczni i nie zdarzyło mi się przez nich umrzeć. Nie są zbyt wymagający, ale plusem jest dla mnie to, że jest tu różnorodność przeciwników. Na początku zwykli ludzie, potem szkielety czy posągi, które w nas strzelają, więc wyzwania z czasem też są. Jedną z rzeczy, która mnie zaskoczyła, ale niestety raczej negatywnie, to długość gry. Nie sądziłem, że tak szybko ją przejdę. Gra jest naprawdę krótka, ale też nie mamy tu za bardzo misji pobocznych, a bardziej zajęcia typu egzorcyzmy czy ulepszanie kościoła, które będą wymagane, by popchnąć fabułę dalej. Efekt jest taki, że w sumie jest tu trochę pusto,
nudno, bo mimo wszystko robimy tu głównie wątek główny, a fajnie by było, gdyby zrobili jakieś misje poboczne, dzięki którym byśmy mogli jakoś dodatkowo spędzić tu czas, a tak to ukończyłem tytuł i nie zajęło mi to wiele czasu. Ogólnie to gra jest zabawna, przyjemna i można tu spędzić fajnie czas, ale w moim mniemaniu jest to gra dość pusta i nie ma tu za wiele do roboty prócz wątku fabularnego, egzorcyzmów, których jest niewiele i ulepszanie kościoła. Powtórzę to co na samym początku. Gra jest we wczesnym dostępie i może się tu nadal wiele zmienić, na co liczę, bo naprawdę fajnie mi się w to grało, ale zwyczajnie robiłem tylko wątek główny, a myślę, że można by trochę rozgrywkę urozmaicić. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Miałem spadki FPS-ów, więc przydałoby się to trochę poprawić, ale nie miałem ani razu crashy, więc jest w miarę ok. Audio. W tle możemy uświadczyć muzykę od zespołu Gruzja, który ni cholery nie jest moim gatunkiem, ale dla fanów gatunku może być to fajny dodatek. Ogólnie audio jest spoko, bo ogromnie doceniam współpracę z zespołami. Gameplay. Jest w porządku, jest przyjemny, ale przydałoby się jeszcze trochę dodać rzeczy, czy jakoś urozmaicić rozgrywkę, by nie skupiać się wyłącznie na wątku głównym. I naprawcie tego jebanego malucha. Grafika. Jest dość prosta, nie uświadczymy tu ultrarealizmu, ale mi to nie przeszkadzało. Wyglądała ogólnie spoko i wielce nie ma się do czego przyczepić. Podsumowując, Priest Simulator Vampire Show to gra prosta, ciekawa, zabawna i przyjemna. Jeśli ktoś szuka mocno rozbudowanej gry z bardzo skomplikowaną fabułą, wielorakimi wyborami czy zakończeniami, to nie tutaj. Jeśli ktoś szuka czegoś luźniejszego, żeby móc się pośmiać, pospacerować po wsi, zabić paru satanistów i szerzyć chrześcijaństwo, to serdecznie zapraszam. Kościół wysprzątany, szata dla księdza gotowa, a wierzący już czekają na mszę. Dobrze mi się w to grało, mam nadzieję, że gdy wyjdzie wersja 1.0, to będę mógł wrócić do tej gry, by uświadczyć jakichś nowych rzeczy. Więc życzę deweloperom miłej zabawy, miłej pracy i aby nie zawiedli. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!